Dawno nas tu nie było. Jesteśmy w Katowicach przy naszym BMW 502, którego tu już nie ma. Jest inne, co oznacza, że poprzednia renowacja zakończona niebywałym sukcesem wygenerowała kolejne samochody w tym warsztacie. To jest drugi, za miesiąc przyjeżdża trzeci. Chcieliśmy jakby cały ten projekt podsumować, dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać z autorami renowacji, z właścicielem warsztatu i jego współpracownikiem, którzy opowiedzą nam o pewnych rzeczach, o jasnych i ciemnych stronach biznesu, bo takowe zawsze istnieją, i o samym samochodzie, który widzieliście już na 2 albo 3 filmach, a teraz będzie jeszcze jeden. Na 2. Bartek pokazuje, że 2. Bartek dzisiaj nie chce wyjść przed kamerę i jest smutny, a więc ja muszę robić za 2 głupków. Super, zapraszam. Zaczynamy rozmowę z kierownikiem serwisu, panem Grzegorzem. I Grześku, powiedz mi tak, z twojej perspektywy, spędziliście z 502 urocze 3 lata. Prawie tak. Czy to jest standardowa ilość czasu przy projekcie takim od zera, gdzie każda śrubka i tak dalej, czy to jest kwestia, nie wiem, jakichś widełek od do, jak to oceniasz? Najczęściej zaczynamy projekty totalnie od zera. Samochody, które do nas trafiają, bardzo często są w bardzo kiepskim stanie, mocno zdekompletowane i najczęściej są to samochody rozebrane. Rozebrane, przygotowane kiedyś tam ileś lat temu do napraw. To lepiej czy gorzej? Raczej Robić po kimś, bo to zawsze jest ten wątek, nie? Taki... Może nie po kimś już robić coś, ale zaczynać coś, co ktoś rozpoczął. I mimo zapewnień czasem, że są to samochody oczywiście w 100% kompletne, Jasne. no to rzeczywistość jest zupełnie inna. Okay. I jest to problem. Jest to problem dlatego, że kompletacja części w niektórych markach czy modelach to są tygodnie, czasem miesiące poszukiwań i też takie terminy oczekiwania na te części. Czyli te 3 lata nie są niczym wyjątkowym? Nie są wyjątkowym, bywa szybciej, może być dłużej. Okej, ale szybnie, czy nie skrócisz tego do roku, prawda? Ciężko jest skrócić ten czas, dlatego że są procesy, które wymagają po prostu czasu. No i pewnie jakiś podwykonawca jest też po drodze. Czy podwykonawców, czy po prostu mamy też problemy z terminami u podwykonawców. Także pośpiech tu nie jest wskazany, przeważnie się źle kończy. Okej. A czy klienci to rozumieją? W tej branży, wasi klienci, no bo trafiają się pewnie różni, tak? Może ktoś myśli czasem, że to zajmie 3 miesiące. Trafiają się różni klienci, dlatego że klienci też, o co nie mam pretensji, ale posiłkują się różnego rodzaju mediami, internetem, czy programami, tymi takimi, programami. Przypisuj, sprzedaj. Tak, i czasem do nas trafiają po oglądaniu takich programów i troszeczkę musimy ich prostować i wstawiać na odpowiednie tory, ale mi się wydaje, że tu podstawa to jest przy pierwszych rozmowach wytłumaczenie tego procesu i wtedy klient rozumie, że myślałem, że to będzie parę tygodni, paręnaście tygodni, nie, tak nie będzie, bo faktycznie wiem już dlaczego tak nie będzie. Już dlatego, że coś tyle trwa, podwykonawca potrzebuje na daną operację tyle czasu. Jasne. Trzeba coś zazębić, jakieś procesy, coś czasem stoi miesiąc, bo nie ma co robić przy tym, czeka się na coś. Czasem też tak jest, gdzie po prostu utknęliśmy w jakimś martwym punkcie na jakiś czas. Oczywiście staramy się, żeby to był jak najkrótszy czas.
No ale po prostu no tak się to wydłuża. Nigdy się nie staramy obiecać konkretnie na dany termin. No Dlatego, tak, że potem bo nie też- zależy to do końca od bo ciebie. To nie zależy do końca ode mnie. Może też problem polega na tym, że w programie telewizyjnym często widzimy w 20-minutowym odcinku renowację, która trwała ileś miesięcy, czy A tam nie jest kilkanaście to miesięcy, powiedziane. ileś lat. No tak. I można odnieść wrażenie, że to faktycznie da się tak szybko zrobić. Okej. Takie mamy wrażenie, oglądając ten program. Natomiast no niestety tak to nie wygląda. Tych zależności, które potrafią nam to rozciągnąć w czasie, jest po prostu mnóstwo i nie da się nad nimi wszystkimi kompletnie zapanować. Ani przewidzieć. Ani przewidzieć. Tak? No dobrze, no ale wnioskuję, że skoro pojawiło się następna 500, to jest młodszy egzemplarz, starszy egzemplarz, Starszy. tak mówiłeś, tak? Tak. No to wnioskuję, że jakby sukces jest osiągnięty, skoro przyprowadził następną maszynę, no to musi być jakiś stopień zadowolenia z waszej 3-letniej pracy. Bo trudno to tłumaczyć czymś innym. No chyba jednak tak. Chyba jednak jest to zadowolenie, skoro dostaliśmy kolejny już egzemplarz do odbudowy. Co prawda no jest w gorszym stanie Okej. niż 502 wspomniana. Jeśli chodzi o prace blacharskie, ten zakres będzie Szerszy. o wiele szerszy, dlatego że no tutaj ten stan jest znacznie gorszy niż wcześniejszy Rozumiem. model. No a z twojej perspektywy, jeśli pracujesz 3 lata przy jednym temacie, oczywiście macie równolegle kilka projektów, tak? Tak, dostajesz następną maszynę taką samą, to jest fajnie, bo już wiem coś, czy o nie znowu to samo? Jak bardziej, wiesz, emocje do tego podchodzą? No bo na twoja babka wróżyła, tak? Emocje na pewno tak, troszkę większe o coś innego, coś nowego, w ogóle samochód, którego nigdy żeśmy na przykład nie mieli okazji Okej. robić, coś nietypowego, czasem wyjątkowego. Natomiast specjalizacja w danej marce, a modelu? czasem nawet w danym modelu na pewno pozwala skrócić cały proces renowacji. No okej. Dlatego, że możemy się przygotować, czy to jeśli chodzi o części, Możesz mieć coś na półce, możemy już mieć masę rzeczy na półce. przedeptane kontakty, wiadomo z kim Przedeptane gadać. kontakty, telefony, znamy już lokalizacje, gdzie możemy co tam poszperać. No i nie ukrywajmy, że no, tak zwane knify, że wiemy już, że kolejność na przykład montażu danego Tak. elementu, podzespołu już jest taka i to jest ta najszybsza droga. Czyli składanie jako takie na pewno idzie szybciej. Składanie idzie zdecydowanie szybciej. Mi się wydaje, że to będzie chyba takie no, nawet kluczowe, jeśli chodzi o demontaż i potem A montaż naszej 502 ile trwał? Sam montaż. Można to jakoś no, określić? No na pewno mówimy o kilkunastu tygodniach. Kilkunastu tygodni. No, dobrych kilku miesiącach. Czyli przechodząc w kilka dobrych miesięcy, ze względu na bardzo bogatą galanterię chromowaną, którą tak. ten samochód ma. Listwy, listewki, Tak, mnóstwo tego było. Tych elementów jest mnóstwo i też no, wymagają takiego dopieszczenia, dlatego że to dopiero robi efekt, kiedy to wszystko jest proste, kiedy to wszystko ma Się schodzi. się odpowiednio schodzi. Rozumiem. Więc tam jest mnóstwo detali przy tym egzemplarzu, które muszą fajnie wyglądać i też dobrze pasować. No okej. A powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy do rozmowy z szefem, wątek, auto jest gotowe i jest jakiś, no i coś się jeszcze potem musi dziać do momentu wydania. Ile trzeba zrobić, nie wiem, jazd próbnych, kilometrów, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, co się rozciekło, żeby doregulować, żeby nasmarować? Jak wygląda ten proces? Bo przecież od moment skończenia teoretycznie składania do momentu wydania samochodu do klienta to jest jeszcze tam coś jest, nie? O czym też nikt nie myśli, jak przypuszczam. No, Ktoś, kto nie siedzi w branży oczywiście. no tu musimy wziąć pod uwagę, że rozpoczynamy jazdę samochodem, który był totalnie rozebrany i poskładany, można powiedzieć, od nowa. Od nowa. I tych takich punktów, gdzie coś może się pojawić niespodziewanego, jest też dosyć sporo. Oczywiście zaczynamy od pierwszych jakichś odpaleń silnika Oczywiście. stacjonarnie na warsztacie, sprawdzenie instalacji elektrycznych, sprawy, prace jakieś tam związane z
podociąganiem wszystkiego, wstępnym ustawieniem. Natomiast potem kolejne etapy to są jakieś jazdy próbne, przeglądy, Czyli układ hamulcowy, układ hamulcowy, zawieszenie, kierowniczy oczywiście, znowu elektryczny, czy wszystko tam dobrze dalej działa, czy coś tam się nam znowu pojawiło i gdzieś coś się nie pali, gdzieś coś zgaśnie. Jasne. No tych kilometrów trzeba na pewno zrobić sporo. Potem też jest tak, że te pierwsze jazdy robimy z klientem, oswajamy go troszeczkę z tym wszystkim, co tam jest zrobione i jak się to powinno i z czym jeść. No a potem jak już mamy pewność i jesteśmy po poprawkach, dlatego że zawsze... No nie da się tego uniknąć, No nie? nie da się tego uniknąć, więc zawsze są jakieś poprawki, zawsze się coś jeszcze, gdzieś jakiś cyban jest do podciągnięcia, Dokładnie. gdzieś jakaś uszczelka do dociągnięcia. Po tym jak nie u was, to u klienta, więc lepiej u was, tak? Lepiej tak, zdecydowanie lepiej, tym jeśli mamy klienta, który jest od nas tam 1500-1600 km, to jednak znacznie lepiej to zrobić u siebie. Racja. No i wtedy dopiero możemy sobie powiedzieć, że dobra, okej, oddajemy samochód, jest w porządku. Co nie znaczy, że za parę tygodni czy za parę miesięcy jednak coś tam się przytrafi. No bo mówimy o technologiach sprzed 70 lat, 80, więc... Inne były realia na pewno. Inne realia, szczególnie jeśli chodzi o jakieś właśnie sprawy związane z wyciekami, No czy... tak. Szczelność ogólno jakichś pojęta. układów, tak, no to może się zdarzyć. Jak widzicie, to tak nie wygląda jak się nazywa ten program? Fani czterech kółek, tak? No to telewizja kłamie. Dlatego oglądajcie internet. Druga część wywiadu z szefem zakładu, panem Mariuszem. I teraz tak. Od Grześka wiemy, że te 2-3 lata to jest coś, co trzeba liczyć na taką kompletną od zera renowację. Tak. Czy w przypadku tej 502, której już tu dzisiaj z nami nie ma, jesteśmy w stanie, macie gdzieś jakąś, jak się to ładnie mówi, adnotację, ile tych roboczo godzin plus minus na ten samochód mogło pójść? Roboczo godzin poszło multum. De facto się mówi się, że się pracuje od 8 do 16. No mówi się. Ale niekiedy i 20 i 21 wychodzi się, żeby przykładowo pewien zakres prac zamknąć, żeby technologicznie coś zamknąć. Rozumiem. No bo nie da się przykładowo w połowie czy malowania, czy szpachlowania, czy czegoś po prostu coś przerwać. Bo się i skończył w drugim dniu przyjść do tego momentu nie da się. Po prostu nie da. Rozumiem. Trzeba pewne, że tak powiem, postępy, które się robi podczas prac, dokończyć. Rozumiem. I to nie jest 8 godzin, a niekiedy to jest 10 godzin, a kiedy i więcej. Żeby po prostu to zakończyć, żeby był potem efekt taki, jaki my chcemy, żeby nie było potem żadnej wpadki, że tu jest pęknięcie, tu jest niedoróbka Rozumiem. i wiadomo o co chodzi. No. Dobrze. No a co się dzieje w sytuacji, gdy dochodzimy do jakiegoś etapu, gdzie jest jakiś mur, bo nie da się kupić części, bo część kupiona nie pasuje, bo część kupiona jest wadliwa i nie działa, albo bo coś żeśmy zrobili, okazało się, że też jest jakiś błąd na przykład. Co wtedy się dzieje? Wtedy trzeba się zastanowić, co konstruktor, jak projektował samochód, miał na myśli. I w ten czas trzeba, że tak powiem, wejść w jego myśli, zastanowić się i niekiedy konstruktora poprawić, żeby było lepiej, żeby to funkcjonowało, żeby to wyglądało, przykładowo jak jest galanteria zewnętrzna. Jasne. Czy coś takiego, żeby po prostu to, jak człowiek popatrzy, żeby się to podobało wizualnie. Rozumiem. Technicznie jest to samo. Tak trzeba coś naprawić, zrobić, żeby nie było, że w razie czego z jakichś przyczyn niewyjaśnionych samochód się spali. No tak, to jest dość istotny niuans. Tak jest. Także te wszystkie sprawy elektryczne, mechaniczne trzeba tak dopracować, żeby to miało ręce i nogi, żeby nawet jak gdzieś pojedzie na przegląd, czy jak, nie daj Bóg, weźmie to rzeczoznawca w swoje ręce, bo klient chce to zarejestrować na zabytek. Jasne. Żółte tablice, czy na zachodzie to jakoś to inaczej Inaczej jest, wiadomo. to po prostu, żeby te wszystkie parametry, tak jak układ hamulcowy, że musi być stalówka, nie może być miedzianka. Rozumiem. Układ wydechowy, żeby był odpowiednio zabezpieczony. Czy oświetlenie, o którym... Czy oświetlenie, które trzeba, nie zawsze da się,
ale trzeba przerobić tak, żeby odpowiadało nowym przepisom ruchu drogowego. No tak, na to wpływu nie mamy. A jak coś się nie da przerobić, no to niestety trzeba zrobić od podstaw. Od podstaw trzeba Jak zrobić. ta sławna deska rozdzielcza, z którą był taki jest, problem. Tak jest. Pół roku chodziłem po różnych, że tak powiem, gościach, którzy się w tym zajmują. Czy stare meble, Jasne. renowacja starych mebli, czy jakiś szkutnik. Nikt nie chciał się tego podjąć. Z tego powodu, że nie ma prasy, że nie ma podciśnienia, prasy podciśnieniowej, że nie ma przyrządów do wyginania sklejki, no bo niestety tam jest kokpit, w tej akurat 502 jest sklejka wyginana Rozumiem. i wielowarstwowo klejona. A żeby to zrobić, no niestety trzeba to giąć i na gorąco, i na mokro. Na mokro. Każdą warstwę osobno. 6 warstw sklejki, która była na gorąco i na mokro kładziona, sklejana. Ostatnia warstwa była pod taką ala prasą próżniową, żeby to dobrze fornier, Jasne. potem, który był kładziony na zakończenie, żeby ten fornier równomiernie wszędzie dolegał. A potem prace wykończeniowe, które trwały prawie 1,5 miesiąca, czyli 10-krotne lakierowanie, polerowanie, dopracowywanie wszystkich, no i potem na koniec uzbrojenie całej deski, wszystkie elementy, które tam były też odrestaurowywane. Jasne. Wszystkie gałki były malowane lub odtwarzane na drukarce 3D, żeby odpowiedni kształt był. No bo teraz się już nie kupi takich gałek, pokręteł czy coś takiego, żeby w tym stylu, z tej epoki samochodu Żeby był. to było spójne wszystko. w Żeby środku. to spójne, bo jedna była dobra, druga była pęknięta, popękana czy coś. Niestety trzeba to było niektóre dorobić. Drukarka 3D niestety w tym się sprawdza i można było wydrukować. Potem tylko zostało pomalowanie w farbie oczywiście piecowej, żeby ona się tak szybko nie łuszczyła, Jasne. nie pękała. Także no i tak pracujemy. Czyli ta nowoczesna technologia Pomaga. w takich sytuacjach. W takich sytuacjach, tak. Rozumiem. No a w przypadku, jeśli dobrze kojarzę, to w przypadku 502 silnik robiliście również wy tutaj na miejscu, prawda? Tak, od podstaw, od Od rozebrania zatartego silnika, który po prostu zatarł się W panewkach? na panewkach, chyciło go, był nie do ruszenia, także trzeba było wszystko rozebrać. No i niestety dać do firmy, która tym się zajmuje, żeby to wszystko, nowy szlif, Pomierzone. osiowanie, Oczywiście. wyważenie wału i tak dalej, porobienie. Da się to zrobić, bo są maszyny, które to się da. Najgorszy problem jest dorobienie tulei mokrych cylindrów. W tych silnikach W tych silnikach, tak. Bo konstrukcja tulei mokrej jest taka, że górna część tulei, która się spotyka z głowicą, ma dosyć duży taki kołnierz naokoło. rozumiem. On się musi schować. On się w musi bloku. schować w bloku, a jednocześnie działa jako dociska uszczelkę do głowicy. I problem jest największy taki, że nie ma producenta takich tulei o takim kołnierzu. Rozumiem. Czyli nie ma. Czyli po prostu nie ma. I co zrobiliście? I co zrobiliśmy? No zrobiliśmy to, że niestety był zamówiony element specjalnie, który taka ruła grubościenna, która jest przystosowana, ma swoje parametry, że można z tego zrobić tuleje. No i niestety było to wykonane z takiej rury, sprowadzonej specjalnie, którą no, ciężko jest dostać. No ale jak klient się uprze, Czyli materiał dostaliście. materiał żeśmy dostali. Potem trzeba było fachowca, który wytoczy te No tuleje. tak. Też jest problem, bo No. nie każdy chce brać taką odpowiedzialność, jak ma tylko odpowiedni materiał na odpowiednią ilość Bez tulei. prób, bez testów, prototypów jest. i tak dalej. Ale czy którakolwiek z tych starych tulei nadawała się do tego, żeby ściągnąć z nich pomiary? Tak. To się nadało, bo Okej. pomiary były wzięte, dlatego był problem z dostaniem elementu, bo ten kołnierz dyskwalifikował wszystkie dostępne tuleje. Na rynku handlowym, że Na kupuje się rynku gotowe. handlowym, które po prostu są dostępne, nie ma. Po prostu nie ma. Technologia tamta i myśl konstrukcyjna Już nie istnieje, już tego nie ma. nie ma tego i dlatego trzeba było załatwić nowy materiał i teraz przykładowo robimy następny taki silnik i ten materiał, który był dostępny, w tej chwili już nie jest dostępny.
I znowu trzeba coś I kombinować na znowu nowo. musimy coś wykombinować. Już to trwa prawie ponad 2 miesiące, żeby skołować, wykombinować, żeby następną materiał zdobyć na takie tuleje, żeby można było z tego wytoczyć odpowiedni tuleję cylindryczną, potem wsadzić na mokro, czyli odpowiednie uszczelnienie też trzeba zdobyć do tych silników, bo też jest odpowiedni, że tak powiem, średnica tego, gdzie nie jest spotykane. No także trzeba wszystko dorabiać Czyli dlatego to tyle trwa. i trwa i kosztuje. Bo to mówimy tylko o jakimś tam pojedynczym elemencie, a mamy w samochodzie mamy mnóstwo rzeczy, których nie mnóstwo. ma na przykład. Tak? Których nie ma. Przełączników czy jakichś kontrolek, których no nie można dać kontrolkę diodową do starego samochodu, No który tak. ma 70 lat. Po prostu nie da. Żaróweczki. Niby taka malutka rzecz, a przykładowo no, nie dostanie się już z lat 50. czy coś żaróweczki o takich parametrach, żeby świeciły. Także tu są takie niby drobne problemy, a które stwarzają duże problemy, bo klient sobie wymaga, że ta kontrolka ma być w tym stylu, pasująca do tego modelu samochodu. I tu się robi problem, który potem musimy rozwiązywać. Dlatego wyglądam jak wyglądam, za dużo włosów nie mam i po prostu no, kombinujemy i robimy. No dobrze, no okej. A czy ten proces, uważa pan, że w Polsce ta branża wygląda tak samo jak na Zachodzie, poza zakładam różnymi stawkami, z tymi samymi problemami się tam borykają, jak przypuszczam? Czy kreatywność przy rozwiązywaniu problemów jest na takim samym poziomie jak u nas w Polsce, czy jednak u nas w Polsce to tak trochę jest bardziej, że jak się nie da, to spróbujemy tak zrobić, żeby się dało? znaczy- Bo to jest jeszcze pytanie. Nie. I to na tym polega. To znaczy tak, może na Zachodzie byłem w niektórych serwisach, które się też zajmują renowacją Jasne. starych samochodów. Oni mają pieniądze. Okej. Dlatego oni kupują 2, 3, 4 egzemplarze tego samego modelu i potem z tego robią 2 lub 3, Rozumiem. Czyli są dawcy. które musi być jakiś egzemplarz potem, który idzie na dawcę. Nie tyle fizycznie, co przykładowo trzeba go rozebrać, żeby daną część dorobić. Rozumiem. A żeby dorobić, trzeba coś rozebrać do elementów podstawowych, żeby wiedzieć, jak to jest poskładane, skonstruowane, żeby można było to otworzyć na nowo. Niekiedy się nie da tego już złożyć z powrotem, no bo trzeba coś rozszlifować, No rozwiercić. i jest jakaś strata. No jest jakaś strata. Dlatego firmy na Zachodzie o tyle mają lepiej, że mają tą gotówkę, no i nie czarujmy się, no kwoty Są inne. są inne. Roboczo godzina nie Roboczo kosztuje godzina, i tak dalej. Tak No jest, jasne, tak jest. No oczywiście. i potem też w efekcie końcowym też inna cena jest samochodu niż tutaj u nas. Także no, my troszeczkę tak Bardziej działamy kreatywnie. Kreatywnie No i to musimy jest zadziałać, żeby z pewnych elementów, których nie ma, dorobić, wykombinować, pomyśleć, jak to zamienić, czym to zamienić. I żeby jeszcze dobrze wyglądało i działało. Ja zawsze mówię, że musi się mnie to podobać, żeby klientowi się tym bardziej spodobało. To jest pewne. Jeżeli mnie się podoba, to klientowi na pewno to się już jest będzie dobrze. podobało. Jakie plany dalsze? No bo widzimy kolejną 500, więc to jest jakiś inny projekt, ale wiemy, Tak. że tam coś się też za ścianą kryje ciekawego. Za ścianą tak. Za ścianą skrywa się w pracach wstępnych, czyli blacharskich, Borgwarst Coupe Eliza z lat... Izabella, ja tak już Eliza. skrótowa. No dobrze, w porządku. Z lat 55 do totalnej też renowacji, czyli rozebranie, to znaczy ona była częściowo już poskładana, ale niestety poprzedni właściciel już myślał, że już zrobił renowację, ale po oględzinach okazało się, że niestety trzeba wszystko od nowa rozebrać, I cofnąć się znowu. cofnąć się do podzespołów pierwszych, Jasne. wszystko rozebrać, czyścić, piaskować, malować i Okej. składać. Czyli Borgward zostanie u was na następny rok lub 2, To znaczy rok, 2 może nie. Planujemy go na przyszłą jesień go już poskładać. ale już też stoi jakiś czas. Bo już stoi właśnie. no już 4 miesiące. Także 4 miesiące są prace przygotowawcze przy karoserii. Rozumiem. Ja już mam zrobione zawieszenie tylne, zawieszenie przednie już jest kompletne, zrobione, gotowe do montażu. Motor. Silnik jest uruchamiany na wózku, żeby popracował, sprawdzić czy nie cieknie olej, płyn, Czyli kompresja. Malowanie, tapicer, składanie. Malowanie i tapicerka. To będzie następny taki koszmarny
czas, który no, musimy to jakoś przetrwać z tymi lakiernikami i tapicerami, których Jest różnie. jest różnie. To Ale bardzo różnie. różnie terminowo, rozumiem, bo są specjaliści na Jakościowo. pewno. Jakościowo też? Jakościowo też. Czyli bywa różnie. Jakościowo bywa różnie. A jak ktoś jest bardzo dobry, to pewnie kolejkę ma na lata do przodu. Jak przypuszczam. Lata albo miesiące. Albo miesiące. Może Miesiące. miesiące prędzej, tak. No dobrze. 2-3 miesiące niekiedy trzeba czekać, żeby przykładowo do tapicera się dostać. I potem tapicer goni, bo już ma następny termin i nie zawsze mu to tak ładnie wychodzi, jakby chciał, Jakby wyście chcieli przede wszystkim. jak my byśmy chcieli. No potem są poprawki, z których tapicer nie jest zadowolony, no wiadomo. i potem jest tak, że no, szukamy następnego tapicera. Okej, no to mam nadzieję, że znajdziecie tego już, po którym nie będziecie musieli szukać następnego. No dobrze, no to w takim razie na dzisiaj kończymy. My dziękujemy za Dziękuję bardzo. Współpracę i myślę, że się pojawimy jeszcze. Bartku, co chciałbyś dodać? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie? Bardzo ładnie. No to tym miłym akcentem Was żegnamy i do zobaczenia.